stworzyłam dla Was teorię do All In Monsta X i powiem szczerze, że nagrałam oba filmy naraz, ale nagle wydało się wszystko strasznie długie, więc trzeba było to podzielić. Więc teraz, o ile pamiętacie co mówiłam w poprzedniej części, przejdę do Fighter. Fighter dzieje się naprawdę dużo i niektóre te sceny wydają się być następstwem tych scen, które widzieliśmy w All In, aczkolwiek cały teledysk wydaje się bazować na filmie Matrix, więc jeżeli ktoś z Was oglądał Matrixa, to wie, że niektóre sceny od razu przywodzą go na myśl. Szczerze powiedziawszy, oglądałam Matrixa kilka razy, ale obejrzałam go ostatnio jeszcze raz, żeby znaleźć odpowiednie cytaty pasujące do teorii Monsta X i oczywiście znalazłam, więc za chwilę je tutaj przytoczę, aczkolwiek wydaje mi się, że ta historia jednak jest w jakiś sposób połączona, w sensie ten Matrix z teledyskami Monsta X. Matrix opowiada o złudzeniu, jakim jest otaczający nas świat. Światem rządzą maszyny, które panują nad ludźmi, hodują ich jak rośliny, a także wykorzystują jako dostarczycieli energii. Czyli to, co widzimy tak naprawdę, to tylko projekcja. Ci, którym udało się wyrwać z tej niewoli złudzeń, żyją w podziemnym mieście, czyli Sionie, a główny bohater, czyli Neo, jest takim jakby zbawicielem i wybrańcem, który ma wybawić ludzi od tego Matrixa, czyli stworzonego sztucznego świata. Powiem szczerze, że odbiór tego filmu zależy w dużej mierze od podejścia, z jakim do niego podchodzicie. Czy chcecie na przykład obejrzeć po prostu dobre science fiction, czy spojrzycie na ten film pod nieco filozoficznym kątem. Jeżeli wybierzecie tę drugą opcję, to od razu uznacie, że Matrix jest jakby taką analizą otaczającego nas świata, demaskującą jego zafałszowany obraz, pełen manipulacji i fałszu. I być może dlatego powinniśmy też spojrzeć na teledyski Monsta X z tej perspektywy, aczkolwiek jeżeli słuchaliście uważnie tego, co mówiłam na temat All In, to pamiętacie, że Joo-hoon powiedział, że oni poświęcą dla siebie wszystko i stąd wziął się właśnie tytuł All In. I w Matrixie było coś podobnego, musieliśmy wybrać cudze życie lub własne. Już na samym początku filmu pojawia się cytat: jedna z dróg ma przyszłość, druga nie. I ten cytat także możemy odnieść do Monsta X, do tego co mówił Joo-hoon, ponieważ oni jakby kroczą jedną ścieżką razem i tą, którą wybrali, może być to dobra ścieżka, która ma jakąś przyszłość, doprowadzi ich do czegoś, a może być to też zła droga, która po prostu sprawi, że oni utkną w tym świecie, który do tej pory poznali. Również następujący cytat może być tutaj przydatny nie tylko w celu zrozumienia Fighter, ale także All In. To świat, który postawiono ci przed oczami, by przesłonić prawdę. Jaką prawdę? Że jesteś niewolnikiem. Jak wszyscy inni urodziłeś się w kajdanach, w więzieniu, którego nie możesz poczuć ani dotknąć, w więzieniu umysłów. Nie chodzi tutaj oczywiście o dosłowne stworzenie sztucznego, komputerowego świata, raczej o taki sens troszeczkę bardziej metaforyczny, który wiąże się z alegorią jaskini, zwaną także jaskinią platońską, która jest metaforycznym przedstawieniem ludzi w ziemskim świecie oraz wpływie idei na ten świat. Obraz przedstawia uwięzionych w jaskini ludzi skrępowanych łańcuchami, którzy oglądają jedynie cienie prawdziwej rzeczywistości. Dno jaskini, w którym znajdują się ci ludzie, to świat doczesny, w jakim żyją, natomiast łańcuchy, które krępują tych ludzi, to rzeczy i sprawy, które wiążą ich z tym światem doczesnym. Za to cienie, które widzą ci ludzie, są odbiciem prawdziwych idei. Platon uważał, że tylko dzięki wyzwoleniu się z łańcuchów, czyli tych spraw życia codziennego, ludzie są w stanie poznać prawdę wyższą, czyli świat idei. I być może to ma związek z konceptem Monsta X, a na pewno następny cytat. Nie podoba mi się pomysł, że coś rządzi moim życiem. Tak jak już wspominałam przy okazji All In, wydają się oni żyć w kontrolowanym społeczeństwie i próbują z tym walczyć, tak jak mieliśmy tę okazję zobaczyć w scenie z żołnierzami. Dlatego ten cytat jakby idealnie tutaj pasuje i Monsta X, tak jak było powiedziane w filmie, nienawidzi myśli, że ktoś może ich kontrolować. Istnieją naprawdę różne teorie, łącznie z takimi, że to są jakieś rytuały związane z tymi niebieskimi kwiatami itd., ale im bardziej się w to zagłębiałam, tym bardziej stwierdziłam, że to znaczenie tych teledysków jest bardziej metaforyczne. I właśnie być może chodzi tutaj o władzę. To cyfrowy świat stworzony, by nad nami panować
i zmienić ludzi. I patrząc pod takim kątem mogę w końcu przejść do analizy Fighter, czyli drugiej części The Clan. Pierwszą sceną, jaką widzimy, jest Sean uderzający w ścianę i ściana symbolizuje wewnętrzną personalną barierę, która wydaje się niemożliwa do pokonania, aczkolwiek w snach taka ściana zazwyczaj oznacza fizyczną i psychiczną twierdzę. Jeżeli chodzi o sens psychologiczny, to taka ściana zazwyczaj zbudowana jest z rozczarowań, traum albo negatywnych doświadczeń życiowych. Walka z taką ścianą, tak jak w przypadku Seanu, będzie oznaczała walkę z tym, co te ściany zbudowało, aczkolwiek fakt, że on ma poranione dłonie, oznacza, że walczy z tym nieustannie, ale bez skutku. Kolejna scena, którą widzimy, to Hyungwon i Minhyuk, którzy znajdują się w szpitalu, aczkolwiek mają na sobie kaftany bezpieczeństwa, po czym możemy wywnioskować, że jest to szpital psychiatryczny i tutaj ewidentnie widzimy skutki minionych wydarzeń, czyli to, że ich psychika jakby ucierpiała najbardziej. Ki-hyun nadal odgrywa bardzo tajemniczą rolę w tej grupie, tak jak poprzednim razem wydawał się przed czymś uciekać, tak teraz ciągnie za sobą ogromny worek, który zostawia mokre ślady, które też wyglądają jak krew, a to by oznaczało, że w worku jest ciało. Widać ewidentnie, że robi to dla kogoś, aczkolwiek zamaskowana postać nagle każe mu założyć na głowę czarny worek i z jednej strony to wygląda jak porwanie, a z drugiej jakby ta osoba, ta zamaskowana osoba nie chciała, żeby Ki-hyun się dowiedział, jak trafić do miejsca, w którym następnie się znajduje. Ki-hyun zdejmuje maskę, widzi drzwi z X-em na szybie i tutaj przychodzi mi na myśl kolejny cytat z Matrixa. Mogę ci tylko wskazać drzwi. Ty sam musisz przez nie przejść. Aczkolwiek po wejściu do środka Ki-hyun widzi ogromne pomieszczenie pełne niebieskich kwiatów i jest to miejsce, gdzie są one uprawiane, aczkolwiek biorąc pod uwagę fakt, że niebieska ostróżka symbolizuje młodość, może nam się to od razu skojarzyć z uprawą ludzi w Matrixie. Łono buduje maszynę, która wydaje się odgrywać ogromną rolę w tym teledysku i na pewno będą za pomocą tego komputera czymś lub kimś kierować i od razu przychodzi nam na myśl także scena z Matrixa z komputerami, które były także w stanie sterować rzeczywistością. Łono dodaje do maszyny X na znaki ich klanu, aczkolwiek wciąż pracuje nad tym sam. Sceny Seanu wydają się oczywiste, jest ukazany za kratami, co by oznaczało po prostu, że znajduje się w więzieniu, co miałoby sens, biorąc pod uwagę, że w All In okradł sklep. Aczkolwiek sceny Seanu są przeplecione z scenami Ki-hyuna i tutaj coś nam już się nie zgadza, bo to nie może być przypadkowe. Czyli być może Ki-hyun zrobił coś, co sprawiło, że Seanu trafił do więzienia, bo wina spadła na niego. Ale możemy także nawiązać ponownie do cytatu z Matrixa o więzieniu umysłów, bo być może Seanu nadal tkwi właśnie w takim więzieniu. Widzimy scenę z Joo-honem na ringu, który trzyma miecz, a po obu jego stronach stoją dwie osoby przebrane za misie. Jak się potem okazuje, misie, pluszowe misie mają naprawdę ogromne znaczenie w tym teledysku, ale do tego jeszcze wrócę za chwilę. Przed Joo-honem przyklęka Seanu i ta scena wygląda troszeczkę jakby on go w jakiś sposób mianował i biorąc pod uwagę fakt, że w All In Joo-hon też miał jakąś taką właśnie ważną rolę, czyli stał na środku tego zgromadzenia, tego koła i podawał niebieski płyn, tak też tutaj być może Joo-hon odgrywa równie ważną rolę i to wygląda troszeczkę jakby witał Seanu w klanie. Chwilę później widzimy Ayema w otoczeniu pluszowych misiów. Jeżeli chodzi o pluszowe misie, to ich symbolika to komfort i bezpieczeństwo i taką samą symbolikę będą miały tutaj w tym teledysku, jeżeli chodzi o klan i te dwie osoby przebrane za misie po obu stronach Joo-hona także będą dawać poczucie bezpieczeństwa. Gra, w którą grają, także dotyczy misiów, bo on jest jednym z nich, porusza się nimi, zjada niebieskie kwiatki, być może ma to jakiś związek z dzieciństwem i niewinnością, bo oba te symbole oznaczają młodość. Ayem wraz z dwoma członkami jadą na rowerach i bardzo się gdzieś spieszą i jak się później okazuje, jechali do centrali komputerowej, o ile można to tak nazwać. Do komputera dociera tylko czwórka z nich, bo Seanu nadal jest w więzieniu, a Minhyuk i Hyungwon nadal znajdują się w szpitalu. Komputer napędzany jest niebieskim płynem, oczywiście zrobionym z kwiatów, a na kanistrze z tym płynem widnieje X. Płyn oczywiście jest wlewany do środka przez Joo-hona, aczkolwiek Łono i Ayem próbują sterować tym komputerem przez grę. Aczkolwiek skoro już o tym mowa, to wrócę na chwilę do Łono i być może to jest coś, co określicie jako przesada, aczkolwiek biorąc pod uwagę fakt, że to on stworzył ten komputer, a komputer jest napędzany niebieskim płynem, to mogę śmiało uznać, że kolor jego włosów nie jest przypadkiem, a szczególnie w połączeniu z białym, ponieważ to właśnie takie kolory ostróżki symbolizują młodość. Pojawia się scena z Joo-honem w stroju lekarza, który podaje Hyungwonowi oraz Minhyukowi dwa żelki misie, jeden niebieski, drugi fioletowy, takie jakby tabletki i ta scena ma swój odpowiednik w Matrixie razem z cytatem. Jeśli weźmiesz niebieską, obudzisz się we własnym łóżku i uwierzysz w co zechcesz. Jeśli weźmiesz czerwoną, zostaniesz w krainie czarów i pokażę ci, dokąd prowadzi królicza nora.
Oczywiście niebieski misio będzie w tym wypadku łączył się z symboliką niebieskich kwiatów, a kolor fioletowy symbolizuje tajemniczość, magię i władzę w sensie pozycji społecznej. Kolor fioletowy wykorzystywany jest tak, żeby korzystać ze swojej wyobraźni do granic, pozbyć się wszelkich przeszkód, a także wyjść z depresji, aczkolwiek Hyungwon bierze fioletowego misia, a Minhyuk bierze niebieskiego i dlatego później widzimy kwiat w dwóch różnych kolorach. Jeżeli spojrzymy na to ze strony symboliki kolorów, możemy po prostu uznać, że Hyungwon wyleczył się z depresji, aczkolwiek możemy także uznać, że Minhyuk jakby wrócił do klanu, a Hyungwon po prostu z niego odszedł. A patrząc na to pod kątem Matrixa i ogólnej symboliki, wzięcie niebieskiej tabletki, w tym wypadku niebieskiego misia, będzie oznaczać pozostanie młodym, niewinnym i niczego nieświadomym, aczkolwiek wzięcie fioletowej tabletki będzie oznaczać poznanie prawdy i tej rzeczywistości. Dlatego też możemy nawiązać do kolejnego cytatu z Matrixa, gdzie było powiedziane, że Neo do tej pory nigdy nie używał oczu i dopiero w momencie, kiedy zażył tę tabletkę, poznał prawdę. W ostatniej scenie członkowie Monsta X biegną ubrani na biało, białym korytarzem, wydają się szczęśliwi i wolni, aczkolwiek w momencie, kiedy otwierają drzwi na końcu korytarza, widzimy chmury i właśnie na takim tle pojawiają się kolejni członkowie, a także serce, tylko tym razem nie jest niebieskie, a biało-niebieskie i to jest kolejny dowód na to, że włosy Łono to nie przypadek. Kolor biały to w symbolice idealne połączenie niewinności i młodości. Co prawda All-In wydaje się dużo bardziej metaforyczny, ale w Fighter też mamy dużo nawiązań do młodości, do tego sztucznego, stworzonego świata, gdzie prawda jest ukryta, a władza nadużywana, aczkolwiek istnieją sposoby, żeby tę prawdę poznać. Musisz wyzbyć się wszystkiego. Strachu, wątpliwości i niedowierzania. Oczyść swój umysł. To było na tyle, jeżeli chodzi o analizę teledysku Fighter Monsta X. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak zawsze zostawicie po sobie jakiś ślad. Aczkolwiek mam też nadzieję, że obejrzycie teraz Matrixa i zauważycie rzeczy, których wcześniej nie zauważyliście, więc do zobaczenia w następnej części.